Witam Was, drogi. Muszę teraz rozkminić, jak dojechać na centrum, jak się dostać tam do hostelu. Troszkę zmęczony jestem, także nie mogę się doczekać, aż tam dotrę. Tylko patrzę w Google'a i do zobaczenia już na miejscu zapewne. Kurde, właśnie odjechał mi autobus, no ale mam nadzieję, że zaraz będzie następny, chociaż dzisiaj jest pierwszy dzień świąt, więc może być z tym różnie. No ale jest jak jest, 1,5 euro, bardzo tanio. W Szkocji płaciłem 6 funtów, no to euro to ile to jest funt, powiedzmy, elegancko. Już mi się to podoba, że tak mało zapłaciłem za transport. Jakieś pół godzinki się tam jedzie, od razu wyszedłem na świeże powietrze, od razu lepiej się poczułem. Śmierdzi w tym autobusie strasznie, mam nadzieję, że długo nie będę musiał tutaj siedzieć. Ale dobrze, tu jest ekran, będę wiedział, gdzie wysiąść, muszę tylko sprawdzić na booking i tyle. A już wysiadłem z autobusu, 4 minuty będę w hostelu. Naprzeciwko jest Burger King, więc na pewno wciągnę takiego Ubera. Mam nadzieję, że będzie otwarte. No i co zabawne, wysłali mi tam kody, jak się dostać do budynku. 3 kody. Więc najpierw jakieś wejście pomiędzy McDonaldem a Mike Drive, Back Cafe, sorry. Później jest pierwsza brama, później jest kolejna brama, pierwsza brama na drugie piętro i później jest kolejna już do hostelu. Także ciekawie się to zapowiada. No niezła bandziorka tutaj jest, kurde, w tym hostelu. Teraz tym razem muszę jakoś bardziej sprawdzać, jak to działa, bo wygląda to dość dziwnie. No i dzień dobry Państwu. Witam się z Wami z Łotwy, z kolejnego kraju, już trzeciego na mojej trasie. Łotwa. Jesteśmy teraz w Rydze. Wiadomo, jest to stolica Łotwy. Łotwa jest bardzo małym krajem. Jest 5-krotnie mniejsza od Polski, jeśli chodzi o powierzchnię. Mieszka tu niecałe 2 miliony ludzi, więc mniej niż w Warszawie, w samej Warszawie. W 1991 roku uwolniła się spod buta Sowietów, więc chwilę po nas. No, jeszcze za dużo nie mogę Wam powiedzieć o tym mieście, bo dopiero wyszedłem z hostelu, a zaraz więcej Wam opowiem o tym hostelu, bo zmieniłem spanie. Dzisiaj miałem tam jeszcze zostać, ale zabukowałem inne miejsce, ale to za chwilę. A więc nazwę to afera hostelowa. Po pierwsze, nauczka, że jak jest tanio, to nie może być dobrze. Po drugie, przyglądać się zdjęciom 10 razy i dopiero wtedy bukować. Przyjechałem w nocy, bardzo miły gość, Hindus, oprowadził mnie po hostelu. Już widziałem, że tam jest syf, ale mówię, dobra, okej, 2 noce, przemęczę się, będzie git, nie? Ale już jak zaprowadził mnie do pokoju, szczególnie jak już się położyłem do łóżka i kurde, powąchałem tą pościel, no to już wiedziałem, że ta pościel nie jest prana po każdej wizycie ludzi. No ale mówię, kolejna rzecz, mówię, no dobra, zapłaciłem, już i tak jest późno, była gdzieś 10. Prześpię się i rano wyruszę, nie? No tak, ale najpierw zaczął gościu jeden chrapać, to jeszcze było do przejścia, ale o 4 rano przyszedł, czy tam o 3 przyszedł jakiś typ i położyli go nade mną na łóżku. No i on już chrapał tak, że była masakra. No bydlak, typowy bydlak, aż się zanosił, aż z powietrza nabierał, jak kurde chrapał. No i co, i o 5 już wstałem, poszedłem do takiego miejsca, powiedzmy salonu, gdzie tam jakiś social room. No i siedział tam chłopaczek, który też był ode mnie spokojny, zaczął się śmiać, mówi, co, też spać nie możesz? Zaczęliśmy gadać. Się okazało, że to jest Łotysz. No i tak bajerka się kręciła, że kurde, do praktycznie 9 rano siedzieliśmy, gadaliśmy, w międzyczasie kawkę jakąś szyiliśmy. Jeszcze przyszedł właśnie ten chłopak Hindus, co tam pracował. No i naprawdę atmosfera spoko, ale no później wziąłem prysznic. No tragedia, prysznic w ogóle brudny, zapchany, zaczęło to wszystko się podnosić. Ja, człowieku, musiałem na koniec jeszcze myć stopy, jak z niego wychodziłem, bo nie dało rady się dobrze ogarnąć. No taka przygoda. No i po prostu zabukowałem sobie hotel, idę teraz do niego, bo chciałem zrobić pranie. Zapytam się, czy mogę sobie zrobić teraz pranie, czy da radę jakoś się wcześniej zabukować, jak nie, to po prostu zostawię plecak i pójdę w miasto i wrócę koło 14. No i taka to historyjka z całym tym hostelem. Więc
2 razy mnie to kosztowało, ale mam nadzieję, że tym razem będę zadowolony. A tutaj przed Wami, jak zakładam, jest to coś na wzór Pałacu Kultury. To jest na bank ten jeden z tych budynków, który został wybudowany przez ruskich, jak sobie tutaj urzędowali. Wydaje mi się, że Pałac Kultury jest wyższy i większy, chociaż lata już nie byłem w Warszawie, więc nie jestem do tego przekonany. U nas to jest Pałac Kultury i Nauki i z tego, co mi wiadomo, to też jest budynek związany właśnie z nauką. No fajnie to wygląda, reprezentacyjnie. Zawsze wielkie budynki robią robotę. I dobra, lecę teraz do pralni, zrobię pranie, ogarnę się z tym praniem, zaniosę torbę do hotelu później. No i co, pierwszy rzut oka, no to taka Rosja, trochę Rumunię mi przypomina. Jestem w samym centrum, a już widziałem parę takich turbo starych budynków. No ma to swój urok. Jest dość ciepło, na pewno w Danii było zimniej. Chyba wiało po prostu bardziej. Tutaj też troszeczkę wieje, ale nie jest tak zimno jak w Danii. Dobra, znalazłem. Mam tutaj wszystko, co potrzebuję. I tutaj są ceny. To najgorsze jest to, że to wszystko jest, kurde, price in English, więc mogę sobie to zeskanować i będę wiedział, co i jak. Także zabieram się za robotę. Dobra, udało się. Odpaliłem. Poszło. 35 minut. Później tu są suszarki. Będzie git. Mogłem bluzę jeszcze wrzucić, ale kurde, miałem nie przeklinać. Myślałem, że jak już jestem tutaj w supermarkecie, to kupię coś do jedzenia, jakąś wodę, coś sobie zjem. Jakąś sałatkę sobie wezmę, a to jest zwierzęcie dla kotów, jedzenie dla kotów. A nie, to są przecież, kurde, sardynki i takie rzeczy. A to jest ten gość. Ale szukam jakiejś sałatki, jakieś zupki chińskie też pewnie kupię. No ale no nie wiem, co tu wziąć. Muszę chyba pogooglować trochę. Jeszcze 17 minut. Zakupy zrobione. Mam tu trochę rzeczy. 20 euro wydałem. Może później w hotelu Wam pokażę, co kupiłem. Ale ogólnie jest ok. Это новенькое наше производство. Nein, говоришь... Nein, говоришь. Są mi kalesony. Long John Kaleson. Normalnie nie wiecie, jak się cieszę bardzo, że zrobiłem to pranie. Chociaż nie wyschło całkiem, ale jak już pójdę do hotelu, to sobie gdzieś to rozwieszę. I kolejna rzecz, mega się cieszę, że wziąłem ten hotel, bo jednak spanie w hostelach to jest, wiecie, z jednej strony spoko, bo się poznaje ludzi i fajnie, można czas spędzić z nimi, ale z drugiej strony, no wiecie, ludzie chrapią, śmierdzą i różne takie. A tutaj będę miał swój pokój, także to jest spoko, a powiem Wam, podpatrzyłem to, znaczy, szczerze mówiąc, to nie miałem w planach, żeby tak zrobić, no ale trochę sytuacja mnie zmusiła, albo pchnęła, może nie zmusiła. Pchnęło mnie to do tego, żeby sobie wziąć pokój w hotelu, bo podróże wojownika Pajączek właśnie kiedyś widziałem, jak mówił, że jak podróżuje i śpi już parę dni w hostelu, to co jakiś czas potrzebuje właśnie trochę prywatności, takiego spokoju. No i ma to sens, powiem Wam. A dzisiaj szczególnie w nocy było nie za ciekawie, kurde, bo ciekawe, jak to będzie wyglądać, jak te gaci tutaj, kurde, przybieram, rozkładam. Także która jest 12? Zobaczymy, może wcześniej mnie wpuszczą do hotelu, chociaż wątpię. Kurde, przez to, że mieszkam w tej Anglii, to teraz jak gdzieś jadę do właśnie takich krajów jak Polska, czy tak jak tutaj na Łotwę, tak jak rozmawiam z ludźmi, no wiecie, przyszedłem do hotelu i mówię do pani,
good morning, ona mówi good morning, ja mówię how are you, a ona tak mnie wyśmiała lekko i mówi good. Wiecie, ja już jestem od automatu, to mówię i nie, że oczekuję, bo rozumiem, że świat jest różny, ale jestem przyzwyczajony, że każdy, wiecie, hi, hello. Z drugiej strony też mnie to często irytuje w Anglii, no ale tak już jest. Pani nie była niemiła, bo i mi pomogła, powiedziała mi, gdzie jest pralnia, także wszystko było git. Tylko to moje takie już przyzwyczajenie. Kurde, źle to zwinąłem, żeby mi się nie porwało to. To jest bardzo ważna siateczka na moje rzeczy. W ogóle te siatki, taki zestaw 3 czy 4 to jest mega sprawa. Tu mam odzież, tu mam całą kosmetyczkę, jakieś leki, takie rzeczy. Wszystko w jednym miejscu. Jest naprawdę wygoda. Spakuję wszystko, zakupy zrobione. Mam co żreć dzisiaj i jutro na śniadanie. Później tylko może po prostu gdzieś sobie coś zjem. Postaram się znaleźć jakąś łotewską potrawę, żeby coś spróbować, bo kurczę, fajnie było podróżować i próbować jakieś potrawy z danego kraju, no ale to wszystko kosztuje, a że ja robię to budżetowo, póki co, może kiedyś w przyszłości będzie lepiej, ale teraz jest jak jest. Więc dobra. No i git. Pranie ogarnięte, zakupy zrobione. Lecę do hotelu to zostawić. Chciałem wam tylko powiedzieć, że nie spodziewajcie się jakichś wielkich fajerwerków, jeśli chodzi o Łotwę. Szczególnie, jeśli chodzi o Rygę, bo tutaj nie ma zbytnio co pokazać. Tak naprawdę są tam tylko takie jakieś budynki, stare miasto. Ten chłopaczek mi opowiadał, że jest jakaś taka dzielnica takiego marketu, też mam go na liście. Taki street market, gdzie przesiadują jacyś właśnie tacy bezdomni, jacyś ludzie, co mają problemy z różnymi substancjami i że tam jest ciekawie podejść. Mówi, że to ciekawie wygląda, także zobaczymy, może znajdę to miejsce, to też pokażę. I dobra, zostawiłem rzeczy w hotelu i tak sobie pomyślałem, że może jako drugie i tak tutaj wrócę. Kurde, cały czas patrzę na zegarek, a jest rozładowany. To wziąłem drona i teraz pójdę nad rzekę. Czyli kieruję się w stronę tego targowiska, ale to jest tam koło rzeki. I tam pomyślałem, że polatam trochę dronem. Będzie trochę na uboczu, więc bez przypału. A później jak wrócę do hotelu, zostawię rzeczy, chwilę sobie odsapnę i pójdę jeszcze połazić. Taki to oto jest plan. A co mogę wam jeszcze powiedzieć o Łotwie? No niewiele, no. Starałem się poszukać jakichś znanych ludzi. Sami znani ludzie to są tacy ludzie tutaj stąd. Nigdy w życiu o żadnej z tych osób nie słyszałem jakoś. Nie, żebym był jakimś ignorantem, ale no po prostu moja wiedza z zakresu architektury jest taka, że wiem co to jest modern style, art deco i kurczę, i to chyba tyle. Nawet nie wiem do końca co to jest gotyk. Więc tam byli jacyś ludzie właśnie z zakresu architektury, jacyś naukowcy, no ale to byli sami Łotysze, tacy nieznani na całym świecie. Jedyna postać, która mi coś mówiła, to była aktorka pochodzenia tutaj łotewskiego, która grała w filmie, kurde, zabijcie mnie teraz, co to był za film? Kurde, nie pamiętam, wrzucę na dole, sprawdzę specjalnie dla was. Także no, nie za wiele wam poopowiadam o tych postaciach, w sensie nic wam nie opowiadam, także wolę wam popokazywać trochę. Zobaczymy, co to za targ, ale widzę, że już jak w Polsce w latach 90., 2000 na kartonie stałeś, przymierzałeś dżinsy. Nie zna prawdziwego życia ten, kto nie stał na kartonie w zimę i mama krzyczała na niego, a ty nie chciałeś tych dżinsów, bo były brzydkie, ale musiałeś brać, bo się brało co było, a nie co się chciało. No jak se ziomeczek ciśnie tutaj jakimś małym, śmiesznym pojeździkiem. A to jest taki targ jak myślałem, ale ma to na pewno swój urok, ma to swój klimat. Widać, sprzedają majtki, wieńce, banany, garnki,
co chcesz, to znajdziesz. No i dresy Playboya. Jest wszystko. O, nawet North Face jest. Wszystko jest. Musi być jakoś blisko morza. Nawet kurczę nie sprawdziłem, czy Ryga leży blisko morza, ale na pewno, przecież tu zobaczcie jakie kurde bydlaki. Zobacz jakie walczą z gołębiami o przetrwanie. No i choinki. Teraz to już tylko spalić. 2 euro za choinkę. Po co oni te choinki jeszcze sprzedają? Może ktoś kupi. Jakie bydle. Ja pierniczę. Ale wielki ptak. I znowu przeklinam. Dlaczego przeklinam? Nie przeklinaj, Darek. O, targ w Świdnicy taki czwartkowy. Tylko mają granaty. My nie mieliśmy granatów. Pewnie teraz już są, ale kiedyś nie było. No i co tutaj jest? Tutaj jest stacja kolejowa, zakładam. Ale dobra, no ja się chcę kierować nad rzekę, więc gdzie jest rzeka? Tu jest rzeka? Ale to nie o takie coś. Będziemy myśleć, że ta rzeka będzie szersza. Co to jest? To jest jakaś popierdółka, a nie rzeka. No, Łotwa. Widać, że jeszcze ma dużo do zrobienia. Jeszcze dużo nadgodzin przed nimi, żeby stanąć dobrze, mocno na nogi, solidnie. Ale jest czysto, schludnie. No ale idę drogą. No, jest zajechana ta droga. Zresztą spójrzcie na same tory, jakie są krzywe. W życiu nie widziałem takich krzywych torów chyba. A to jest po prostu kanał i tam jest rzeka, na którą się kieruję. Tam odpalę drona, polatam i that's it. Tu mamy pomnik, zakładam, że to jest pomnik upamiętniający I wojnę światową, bo jest 1905 tutaj przodu. No taki typowy, no dla mnie to wygląda na taki typowy sowiecki klimat, ewidentnie. W odcinkach z Rumunii wspominałem kilkukrotnie, że czuć tam ruską łapę. To przyjedźcie do Łotwy. No tu jest grubo, no tu zobaczcie, nawet na te lampy, na ten most. Wszystko jest w takim stylu postsowieckim. No nie, no to już teraz patrzę na to. Ten tramwaj? No 100%. 100% ruskie. Budynek z tyłu to samo. No z jednej strony nie ma co się dziwić, no bliscy sąsiedzi, wiadomo. Długo tutaj też siedzieli, nie? Ale wydaje mi się, że my się tak naprawdę wyzbywamy tej takiej historii, która jest związana z ruskimi i budynki są przebudowywane. A tutaj wygląda, jakby po prostu były
remontowane w tym samym. Nie mówię, że to jest tylko architektura, więc każdy sobie może robić co chce, ale ja uważam, że każde państwo powinno mieć swoją duszę i robić swój klimat. Ale to tylko moja opinia. Są tunele, jest echo, aptieka, ale się mówi po rusku. No i proszę bardzo, tutaj następny pomnik. Nie powiem, bo podoba mi się ten pomnik, fajnie to wygląda. Jakąś grę mi przypomina, nie wiem jaką. To też chyba pierwsza, nie, 15. Co tu jest napisane? Monument to the Latvian Rifleman. Aha, monument dla litewskiego, łotyskiego strzelca. Okej, czyli wojna, upamiętniający wojnę. O, to jest bardzo ładne. Muszę doczytać, co to jest. A czarny gościu? Co to? A, coś niewolnicy. No, ciekawa akcja. House of the Black Hats. Muszę zaraz wyczytać, co to jest. Zaraz wracam. Okej, co już się tam dowiedziałem. To bractwo to było jakieś zrzeszenie nieżonatych kupców z Niemiec, czy z Niemiec, niemieckich. Wtedy to było od XIV wieku, więc wtedy były inne granice. A wizerunek czarnego gościa to jest jakiś święty Maurycy i oni wzięli sobie jego jako patrona. Budynek został zniszczony podczas II wojny światowej, ale odbudowano go w 90. latach. No i jest taką pamiątką, wizytówką odrodzenia Rygi. Robi wrażenie. Tam piwnice, było napisane, że piwnice są z XIV wieku cały czas w najlepszym stanie zachowane, ale budynek został odbudowany. Tak, moi mili, sprawdziłem. Ryga leży nad morzem, a dokładnie nad Zatoką Ryską. A ja lecę teraz właśnie do hotelu, przegrupować się, odpocząć, naładować sprzęty i jeszcze później wyjdę na chwilę. Mam chyba 2 lokacje do zobaczenia. I to będzie na tyle. Okej, szybki tour po pokoju. Łóżeczko, jest i okno, jakiś telewizor, szafa, nawet lodówka się znalazła. Jest i łazienka w bardzo dobrym stanie, co ważne, czysta, zadbana. Co mi więcej trzeba? Teraz idę odpocząć i widzimy się później. Okej, witam. Aż się obudziłem, jest 17. Także myję zęby, biorę się i lecę na miasto. No i witam z powrotem. Jedziemy sobie na dół. Chyba te drzwi się otworzą. Będziemy się na sąsiada. Jest pop. Znaczy może później tam pójdę. To jest hotel, w jakim się zatrzymałem. No i co, moi mili? No i nic. Idziemy na miasto. Idę zobaczyć 3 braci. Jedna z największych atrakcji tutaj w Rydze. Ja już wiem, co zobaczę. Wy jeszcze nie. Także widzicie entuzjazm na mojej twarzy? No właśnie. Dobra, zakładam czapkę, bo wieje. Jestem teraz na jakimś placu. Jest tu jakby magicznie.
No, pięknie to wygląda, wszystko takie oświetlone, zaraz tam pójdę między te drzewa. A tu jest jakiś pomnik kolejny, nie wiem co on przedstawia, kogo upamiętnia, ale jak to z pomnikami bywa, pewnie jakąś wojnę. Jest to pomnik wolności upamiętniający poległych żołnierzy, którzy walczyli o wolność Łotwy. 42 metry wysokości. No, robi wrażenie. No, proszę ja Ciebie tutaj jakąś pannę zabrać na rendezvous. Niczego sobie. Mogłoby pyknąć po takiej randce. Jest dobrze. No i dotarliśmy. Są to te 3 budynki, raz, 2, 3. Mniej więcej były wybudowane w odstępie 100 lat. Nazywają się Trzej Bracia, ponieważ są 3 budynki i to są najstarsze zachowane budynki mieszkalne w Łotwie, na Łotwie. To były pierwsze budynki, które były odrestaurowane z myślą i stylem tutaj łotewskim. Zobaczcie, jak krzywy jest ten budynek. Nie wiem, czy widać tak na widok. Widać. No, na żywo jeszcze bardziej to widać, jak to jest krzywe. Może nie robi takiegoś wielkiego wrażenia, ale jak już tu jestem, to myślę, że warto było podejść i pokazać wam. Nie uwierzycie. To jest siedziba prezydenta na Łotwie, a ja sobie normalnie tędy chodzę. Możemy sobie zaglądnąć do okien. Ogólnie jest to twierdza wzniesiona przez Krzyżaków, czy była twierdzą wzniesioną przez Krzyżaków, a teraz jest siedzibą El Presidente. Ciekawe, że tu sobie można tak normalnie podejść, nie? I właśnie, jak zwykle zapominam, także przypominam teraz, jeśli możecie, zostawcie suba, lajka, komentarz, wyślijcie to do znajomych, do wrogów, gdziekolwiek chcecie, to wyślijcie. Proście ludzi, żeby hejtowali mnie w tych filmach, to przynajmniej zwiększy mi zasięgi. Dobra, wbijam teraz na jarmark świąteczny. Zobaczymy, jak mi się uda przechodzenie między ludźmi z kamerą. Będę musiał ją podnosić pewnie wysoko do góry, żeby nikogo nie trafić. Pijaństwo, mięcho i piękne kobiety. Właśnie, zapomniałem dodać, że Łotyczki są bardzo piękne. Wczoraj jak byłem w McDonaldzie, taka dziewczyna tam pracowała, że aż musiałem zatrzymać się na chwilę i pomarzyć. Gdzie tu iść? W którą stronę? Chyba tam pójdę. Drodzy Państwo, drodzy widzowie, ja to będę się już z Wami żegnał z dzisiejszego dnia. Pokazałem, co chciałem pokazać i teraz chyba zawijam do hotelu. Po drodze kupię jeszcze wodę, chociaż mam butelkę do rana. Starczy mi do rana, nie będę kupował. O, chyba 13 mam lot. Gdzie? Na Litwę. Lecę do naszych pobratyńców, z którymi mamy wspólną historię. Tam jestem ciekaw kilku miejsc. Zobaczymy. Tymczasem po raz kolejny zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentarzy. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia pewnie jutro rano. Elo. A w następnym odcinku zobaczycie...